Jak zobaczyliście, wykrywacze wolne na bardzo niskich filtrach są wykrywaczami głębokimi dla celów pojedynczych. Na przykładzie właśnie widzieliście tutaj monety 20-groszowej zakopanej na 30 cm. Nie potrzeba zbytniego ruchu, aby jednak sygnał był ładny i znaleziony. Pamiętajcie, że te wykrywacze nie będą radziły sobie w śmieciach, tam gdzie przedmiotów jest więcej. Reaktywność niska, wykrywacze wolne nie radzą sobie z takimi rzeczami. To się ułoży wtedy też Wam na wyświetlaczu. Będą bardzo słabe odczyty. Pamiętajcie też, że to Wy jesteście jakby wisienką na torcie tego, co na tym wyświetlaczu się pojawia. Nie wiecie, jak dobrać prędkości, nie wiecie, jaki filtr gruntu dobrać, czy nie wiecie, jaki macie. Takie skaszanione będziecie mieli i popsute wyniki na wyświetlaczu. To Wy operujecie na tyle wykrywaczem, aby uzyskać jak najlepsze wyniki na wyświetlaczu. To nie wykrywacz Wam ma wskazywać. To Wy macie tym swoją wiedzą zmusić wykrywacz, aby dał Wam najlepszy odczyt na wyświetlaczu. Wolne filtry będą się nadawały i wolne wykrywacze do tego, aby w miarę spokojnie przemiatać w jakimś lasku, w jakichś miejscach, gdzie nie ma zbytniego ruchu. Tam takie filtry niskie będą się idealnie nadawały. Dzięki filtrom niskim macie bardzo dużą głębokość penetracji. Może się okazać, że nie do końca ładne ID uzyskacie na filtrach najniższych, ponieważ Ziemia, wykrywacz analizując monetę bardzo, bardzo głęboko leżącą, może gdzieś tam do niej tą wartość gruntu dołożyć, całe ID się obniży, nawet moneta w skali żelaza może wyjść, ale Wy ją w ogóle tak głęboko traficie. Dzięki tym najniższym filtrom macie możliwość sięgania bardzo, ale to bardzo głęboko. Odczyty nie będą wtedy piękne, ale zasięgi będą naprawdę, no już nawet nie imponujące, ale będą mocarne. To przy niskich filtrach. Z kolei wykrywacze bardzo szybkie, no nie wiem, na przykład Golden Mask czy inne, sprawdźcie sobie, zobaczcie tym szybkim machaniem w powietrzu, co się dzieje i potem zwolnijcie, naprawdę zwolnijcie w powietrzu te machanie i zobaczycie, jak bardzo Wasz wykrywacz traci na zasięgu, pomimo że nie dotykacie czułości. Czułość cały czas jest na maksa. Pamiętajcie, to Wy sterujecie głębokością pracy Waszego detektora. Znając filtry gruntu, znając tą reaktywność, chociaż nie mając jej fizycznie w menu, możecie sobie sami ocenić, w jaki sposób producent Wam to ustawił. Jaki macie detektor, w jakiej prędkości on pracuje. Zobaczcie, ilu ludzi kupując na przykład Golden Maska czy inne szybkie wykrywacze, bardzo szybkie, w różnych miejscach w terenie, macha bardzo wolno, nie rozumiejąc, że skuteczność ich wykrywaczy leci na łeb, na szyję. A jak ilu ludzi robi coś takiego, że jak coś fajnego znajdzie, to zwalnia ruchy i szukają bardzo powoli, bardzo dokładnie. Sami widzieliście, co się dzieje. Przy wykrywacze przy filtrach uśrednionych, takich jakichś, nie wiem, ni to szybkich, ni to wolnych, będą się fajnie, uniwersalnie sprawdzały, ale też musimy wiedzieć, że na filtrze uśrednionym nie da się wejść na bardzo mocne wysypisko śmieci, ani też za bardzo nie możemy zwolnić. Najlepsze, co może być, to zakopać, tak jak powiedziałem, monetę na skraju zasięgu tego szybkiego machania, które robiliśmy w powietrzu. I bardzo wolno zacząć machać. Coraz szybciej, coraz szybciej. Sygnał się jakiś zaczął pojawiać, coraz szybciej. Teraz sygnał jest ładny. I teraz fizycznie widzę, jaką prędkością działa moja ręka. To jest najlepsza prędkość dla tego filtra, który ja mam w tej chwili ustawiony. Jeżeli nie macie możliwości ustawienia filtra, sprawdźcie i zobaczycie fizyczną prędkość działania Waszego detektora. Za szybko? Już może być kaszana. Tu akurat jeszcze jakiś jest sygnał, ale no już niestety często może się okazać, że już to będzie za szybki ruch. To jest optymalnie, to jest za wolno. A wydawałoby się, że to jest dobry ruch. A to jest filtr numer 4. Także każdego zachęcam do poznawania własnego detektora. To nie chodzi o to, żeby używać zaraz detektorów, które mają regulowane filtry, ale poznawajcie takie parametry w własnych wykrywaczach. Zacznijcie rozumieć własne detektory, a zobaczycie, na co się to przełoży, zwłaszcza jak zaczniecie coś fajnego trafiać. Tym samym gorąco pozdrawiam i bawcie się swoimi detektorami, poznawajcie. Na razie.